tym odcinku chciałbym przedstawić Państwu historię pewnej kobiety, która z jak mogłoby się wydawać błahego powodu doprowadziła siebie do bardzo poważnego stanu. Mam tu na myśli to, że niespodziewanie rozwinęło się u niej ciężkie nadciśnienie tętnicze i nastąpiło niebezpieczne obniżenie poziomu potasu we krwi, czyli doszło u niej do tzw. hipokaliemii. I jak się okazało, wszystko to było spowodowane spożyciem pewnej rośliny, która ma szerokie właściwości terapeutyczne i która to niejednokrotnie jest składnikiem różnych produktów, w tym m.in. słodyczy. Zanim przejdę do omówienia tego konkretnego przypadku, chciałbym na wstępie krótko zaznaczyć, że rośliny lecznicze to źródło tysięcy związków czynnych, których wartość prozdrowotna jest wykorzystywana nie tylko w ziołolecznictwie, ale również w medycynie. Wszelkiego rodzaju surowce zielarskie śmiało możemy traktować jako naturalne leki. Pomimo swoich szerokich właściwości leczniczych nie powinniśmy zapominać o tym, że stosowane w nieumiejętny sposób, w tym podawane w zbyt dużych ilościach, mogą spowodować działania niepożądane i jak się zaraz Państwo przekonają, nie mam tu na myśli zwykłych i powszechnych problemów żołądkowo-jelitowych, ale dużo poważniejsze skutki uboczne. Czyli w tym filmie dowiedzą się Państwo, że rośliny zielarskie, oprócz swoich korzystnych działań, mają też pewne przeciwwskazania, o których trzeba zawsze pamiętać. Bardzo dobrym tego przykładem jest wspomniana na początku 49-letnia kobieta, która trafiła do lekarza z ciężkim nadciśnieniem tętniczym. Po dokonanym pomiarze stwierdzono u niej skurczowe ciśnienie tętnicze na poziomie aż 180 mm supertenci i rozkurczowe ciśnienie w wysokości 100 jednostek. Ponadto pacjentce zrobiono badania krwi, na podstawie których potwierdzono umiarkowaną hipokaliemię, czyli obniżenie poziomu potasu we krwi poniżej normy. Dla osób zainteresowanych powiem, że stężenie potasu wyniosło zaledwie 2,6 mmol na litr, gdzie dolna granica normy zaczyna się od 3,3. Tu jeszcze dodam, że 4 miesiące wcześniej kobieta ta doznała udaru mózgu, który spowodował niedowład lewej strony ciała, po którym jednak całkowicie wyzdrowiała. Przy czym przed tym zdarzeniem pacjentka nie zgłaszała żadnych problemów zdrowotnych i była osobą aktywną fizycznie, chociażby dlatego, że codziennie dojeżdżała do pracy na rowerze. Początkowo u wspomnianej kobiety podejrzewano pierwotny hiperaldosteronizm, jednak ta możliwa przyczyna tak wysokiego ciśnienia krwi została odrzucona po wykonaniu USG i tomografii komputerowej nadnerczy, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Brano pod uwagę jeszcze inne przyczyny nadciśnienia, w tym nawet tzw. zespół Lidla, czyli bardzo rzadko występującą chorobę dziedziczoną wywołaną mutacją pewnych genów, która objawia się właśnie znacznym wzrostem ciśnienia krwi. Jednakże w toku postępowania medycznego wszystkie podejrzenia były stopniowo wykluczane. Po 8 miesiącach terapii, w czasie której kobiecie podawano różne leki przeciwnadciśnieniowe, gdy nie uzyskano żadnych zadowalających rezultatów, na jednej z kolejnych wizyt lekarze ponownie zapytali pacjentkę, czy nie przyjmuje ona żadnych dodatkowych leków bez recepty czy lukrecji. Dopiero wówczas pacjentka przyznała się, że jest uzależniona od pewnych ciasteczek, które zawierają w składzie właśnie lukrecję i które to zjada w ilości około 30-40 sztuk tygodniowo. Została ona poproszona o natychmiastowe wstrzymanie się ze spożywaniem jakichkolwiek produktów zawierających lukrecję. Po kilku tygodniach od zaprzestania sięgania po wspomniane ciasteczka, ciśnienie tętnicze zaczęło powracać do wartości prawidłowych, co umożliwiło zmniejszenie dawki podawanych leków. Po kilku miesiącach ciśnienie krwi wróciło zupełnie do normy. Skurczowe ciśnienie tętnicze wyniosło 117 mm supertenci, zaś rozkurczowe 71 jednostek. Jednocześnie nastąpiło wyrównanie poziomu potasu we krwi. Jak Państwo widzą, sprawcą pojawienia się nadciśnienia tętniczego była lukrecja. Oczywiście mowa tu o spożywaniu jej regularnie i w dużych ilościach. Zapewne część z Państwa zastanawia się, co ma lukrecja do nadciśnienia tętniczego. Otóż należy wiedzieć, że korzeń lukrecji zawiera w składzie kwas glicyryzynowy, który hamuje przemianę kortyzolu w naszym ciele do około 300-krotnie mniej aktywnego od niego kortyzonu. W efekcie nadmiar kortyzolu uruchamia pewne przemiany metaboliczne, które skutkują właśnie znacznym wzrostem ciśnienia krwi. W takiej sytuacji mówimy wówczas o tak zwanym rzekomym hiperaldosteronizmie. Gdy mowa o pewnych skutkach ubocznych związanych ze stosowaniem lukrecji, to od razu też powiem, że może ona wchodzić w pewne niebezpieczne interakcje z przyjmowanymi lekami. Dla przykładu, gdy jest stosowana w połączeniu ze środkami moczopędnymi, w tym diuretykami tiazydowymi i pętlowymi,
to nasila utratę potasu z organizmu, co prowadzi do niebezpiecznej hipokaliemii. W przypadku zaś warfaryny, czyli powszechnie stosowanego leku przeciwzakrzepowego, lukrecja nasila jego działanie, co zwiększa zagrożenie powikłaniami krwotocznymi. Gdy mowa o lukrecji, to krótko jeszcze wspomnę o innym przypadku, a mianowicie o kobiecie w wieku 35 lat, która została skierowana do szpitala z powodu ciężkiej hipokaliemii i łagodnego nadciśnienia. Mam tu na myśli stężenie potasu we krwi na poziomie zaledwie 2,2 mmol na litr. Skurczowe ciśnienie krwi wynosiło zaś 140 mm supertenci, a rozkurczowe 80 jednostek. Jednocześnie u wspomnianej pacjentki odnotowano obrzęki w okolicach kości piszczelowej. Pomimo suplementacji potasem i włączenia leków przeciwnadciśnieniowych, z tygodnia na tydzień następowało obniżenie poziomu potasu, którego stężenie ostatecznie wyniosło zaledwie 1,5 mmol na litr. W jednym z kolejnych wywiadów okazało się, że każdego dnia pacjentka sięga po około 3 paczki gum o smaku lukrecji. Oczywiście zalecono jej zaprzestanie stosowania wspomnianych gum. Po 3 tygodniach obrzęki całkowicie ustąpiły, a skurczowe ciśnienie krwi uległo obniżeniu do 110 jednostek, zaś rozkurczowe do 80 jednostek. Ponadto stężenie potasu we krwi wróciło do normy i wzrosło do 4,2 mmol na litr. Te dane, które Państwu przytoczyłem, pokazują, że czasem nieświadomie możemy pogorszyć swój stan zdrowia, spożywając zioła nawet w takiej pozornie bezpiecznej formie, jak słodycze czy gumy do rzucia. Wnioskiem tutaj może być to, że jeśli stosujemy lukrecję, ale też inne rośliny zielarskie, o których zaraz powiem więcej, to powinniśmy dokładnie zapoznać się z przeciwwskazaniami i zaznajomić z możliwymi skutkami ubocznymi. Jest to dobra praktyka stosowania ziołolecznictwa, o której powinniśmy pamiętać. Teraz chciałbym zostawić już lukrecję w spokoju i krótko podać Państwu jeszcze kilka innych przykładów możliwych działań niepożądanych związanych ze spożywaniem różnych roślin leczniczych. Tu jeszcze tylko wspomnę, że nie ma to na celu przestrzeganie przed roślinami leczniczymi, tylko jak wspomniałem, poszerzenie świadomości w zakresie ich stosowania ze szczególnym położeniem nacisku na zaznajomienie się z przeciwwskazaniami i możliwymi skutkami ubocznymi. Bo mając tę wiedzę, jak Państwo widzą, możemy w bardziej odpowiedzialny sposób korzystać z dobrodziejstw roślin. Za inny przykład możemy sobie wziąć ceniony przez wiele osób, w tym również przeze mnie, skrzyp polny. Jest on bardzo dobrym źródłem pokarmowym krzemu. Poza tym cechuje się on działaniem moczopędnym, przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym, w tym łagodzi ból i obrzęk stawów, a także zmniejsza uczucie sztywności stawów u pacjentów zmagających się np. z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pomimo jego wielu walorów zdrowotnych należy pamiętać o tym, że zawiera on w składzie enzym o nazwie tiaminaza, który rozkłada tiaminę, czyli witaminę B1. Wobec tych informacji długotrwałe stosowanie skrzypu polnego może doprowadzić do deficytu witaminy B1 w naszym organizmie. Szczególnie mowa tu o przypadku, gdy preparaty na bazie skrzypu polnego są spożywane w okolicach posiłku zawierającego produkty z witaminą B1. Wobec tych informacji, jeśli ktoś z Państwa z jakiegoś względu zamierza sięgać po skrzyp polny przez długi czas, dobrze jest wówczas zrobić sobie około 3-4 godzinną przerwę pomiędzy nim a posiłkami. Dodatkowo można rozważyć suplementację witaminą B1, oczywiście również zachowując wspomniany odstęp czasu pomiędzy przyjmowaniem preparatów witaminowych a stosowaniem skrzypu. Cennym surowcem zielarskim o wszechstronnym zastosowaniu jest ziele dziurawca. Roślina ta jest powszechnie stosowana w przypadku zaburzeń czynnościowych wątroby i w stanach zapalnych żołądka oraz jelit. Ogólnie jest wykorzystywana jako środek poprawiający trawienie i pobudzający przemianę materii. Ponadto dziurawcowi przypisuje się również właściwości przeciwdepresyjne, uspokajające, uodparniające na stres i poprawiające samopoczucie. Trzeba jednak wiedzieć, że preparaty na bazie dziurawca, które zawierają związek o nazwie hiperycyna, zwiększają wrażliwość skóry na działanie promieni słonecznych. Potocznie mówi się, że dziurawiec ma działanie fotouczulające. W przypadku doustnego stosowania dziurawca i jednocześnie długiej ekspozycji na słońce może być on przyczyną powstania pęcherzy na skórze, a także może spowodować jej zaczerwienienie. Stąd przyjmując go na przykład latem, dobrze jest unikać ekspozycji na słońce. Z podobnego powodu preparaty z dziurawcem należy odstawić na kilka tygodni przed wykonaniem zabiegu depilacji laserowej.
Pomimo działania antydepresyjnego warto pamiętać o tym, żeby dziurawca nie stosować jednocześnie z tradycyjnymi lekami przeciwdepresyjnymi. W przeciwnym razie może rozwinąć się tzw. zespół serotoninowy. Objawia się on m.in. nadpobudliwością nerwowo-mięśniową, obfitym poceniem się, tachykardią, czyli szybszym biciem serca, oczopląsem, a także zaburzeniami świadomości, w tym splątaniem połączonym z niepokojem psychoruchowym. Korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby nasza społeczność na tym kanale rosła w siłę, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Jeśli moje filmy są dla Państwa pomocne, to myślę, że warto to zrobić, bo przy okazji dzięki subskrypcji nie ominą Państwa inne wartościowe filmy. Z góry serdecznie dziękuję i wracam do tematu. Przyczyną wystąpienia działań niepożądanych może być też stosowanie nadmiernych ilości czosnku, przy czym mam tu na myśli przede wszystkim preparaty na bazie czosnku, w tym różnego rodzaju ekstrakty sprzedawane w formie kapsułek. Wynika to z tego, że składniki obecne w czosnku hamują agregację płytek krwi, czyli działają przeciwzakrzepowo, co oczywiście w normalnych warunkach jest zjawiskiem jak najbardziej korzystnym. Niemniej czosnek spożywany w zbyt dużych ilościach zwiększa ryzyko krwawień, w tym np. krwawienia z nosa lub krwawień pooperacyjnych. Szczególnie niebezpieczna sytuacja ma miejsce, gdy jednocześnie przyjmujemy preparaty z czosnkiem i leki przeciwzakrzepowe, np. w postaci warfaryny. Jak więc widzimy, pomimo szerokiego i korzystnego działania czosnku na zdrowie, o czym zresztą nagrałem 2 filmy, stosowanie go w zbyt dużych ilościach, zwłaszcza w formie kapsułek, może wiązać się z pewnymi niepożądanymi działaniami. Gdy mowa o ryzyku krwawienia, to 2 słowa powiem też o miłożębie japońskim, czyli inaczej o ginkgo biloba. Roślina ta jest znana głównie ze swojego działania łagodzącego demencję i spowalniającego pogarszanie się funkcji poznawczych, szczególnie w przypadku osób starszych. Ekstrakty z miłożębu zawierają ginkgolidy i bilobalidy, które podobnie jak czosnek mają działanie przeciwpłytkowe i sprzyjają nasileniu powikłań krwotocznych. Przykładem jest 73-letni mężczyzna, który skarży się na epizody samoistnego krwawienia. W ciągu miesiąca wystąpiły u niego krwawienia z nosa, wybroczyny na dłoniach i ramionach po niewielkich urazach, częste krwawienia z hemoroidów, a także krwawienie z ucha po uderzeniu go grzebieniem. Wspomniany mężczyzna nie stosował żadnych leków na receptę, ale przyjmował witaminy w celach profilaktycznych oraz od 6 miesięcy spożywał miłożąb japoński w celu poprawy pamięci. Z uwagi na wspomniane dolegliwości, pacjent odstawił miłożąb japoński, ale nadal przyjmował witaminy. Zaobserwował on, że krwawienia ustały. Jednak po 6-tygodniowym okresie przerwy znów powrócił do stosowania miłożębu japońskiego i w ciągu następnych 10 tygodni ponownie pojawiły się sporadyczne wybroczyny. W efekcie postanowił on zupełnie zrezygnować z ginkgo biloba, a problem z samoistnymi krwawieniami i wybroczynami zniknął na dobre. Mówiąc o roślinach leczniczych i możliwych skutkach ubocznych pojawiających się w wyniku ich stosowania, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. A mianowicie, jeśli zdecydujemy się sięgać po surowce zielarskie, to należy wybierać produkty od sprawdzonych producentów wiadomego pochodzenia. Tym bardziej nie zachęcam do samodzielnego zbierania ziół, jeśli nie mamy w tym temacie pełnej wiedzy. Otóż w literaturze naukowej możemy natrafić na serię przypadków, gdy podczas zbiorów pacjenci pomylili np. żywokost lekarski z naparstnicą czy jeszcze inną rośliną. Wynika to z tego, że w okresie, gdy rośliny nie kwitną, często ich liście są do siebie bardzo podobne. Przykładem jest przypadek 62-letniej kobiety, która podczas odwiedzin u sąsiadów wypiła kilka łyków herbaty ziołowej, która została sporządzona z liści zebranych przez sąsiada w jednym z parków. Po upływie około 4 godzin kobieta ta doświadczyła mdłości, powtarzających się wymiotów, drętwienia rąk i bólu głowy. W konsekwencji zgłosiła się do szpitala. Po przybyciu na miejsce jej tętno wyniosło 88 uderzeń na minutę, zaś ciśnienie krwi było podwyższone do 156 jednostek, jak chodzi o ciśnienie skurczowe, i 80 jednostek w przypadku ciśnienia rozkurczowego. Wykonane EKG potwierdziło tachykardię zatokową. Ponadto stwierdzono u niej łagodną hiperkaliemię, czyli wzrost stężenia potasu we krwi powyżej wartości referencyjnych. Po podaniu odpowiednich leków jej parametry życiowe wróciły do normy. Okazało się, że herbatka ziołowa, którą wypiła, w rzeczywistości była przygotowana z liści naparstnicy.
Tu tylko dopowiem, że w składzie naparstnicy znajdują się glikozydy nasercowe, w tym digitoksyna, która m.in. wzmacnia siłę skurczu i napięcie mięśnia sercowego. Z tego też względu jest ona jeszcze niekiedy stosowana np. u pacjentów z niewydolnością serca. Niemniej w przypadku osób zdrowych może okazać się wysoce toksyczna, szczególnie gdy ją przydawkujemy. Tym filmem nie chciałem w żadnym stopniu zniechęcić Państwa do stosowania różnych ziół. Tym bardziej, że sam jestem ich wielkim zwolennikiem, a co więcej, rozwijam się zawodowo w tym kierunku. Niemniej warto sobie uświadomić, jak wielka moc w nich drzemie. I jak mieli Państwo okazję się przekonać, nie zawsze ich stosowanie wychodzi nam na korzyść, jeśli pominiemy informacje o ich możliwych działaniach niepożądanych i nie będziemy ich brali pod uwagę podczas stosowania. Oczywiście najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy nieodpowiednio stosujemy poszczególne rośliny lecznicze, czyli albo ich nadużywamy, albo stosujemy je w nieodpowiednich okolicznościach, na przykład stwarzając ryzyko interakcji z innymi składnikami, w tym z żywnością, a także z lekami. Dlatego też, jeśli zdecydują się Państwo na stosowanie ziół, to zachęcam, aby dobrze zapoznać się z ich zalecanym dawkowaniem oraz żeby dowiedzieć się, jakie mogą wywoływać skutki uboczne oraz jakie są ich przeciwwskazania. Mając odpowiednią wiedzę, można zawsze w porę zareagować lub wręcz uniknąć działań niepożądanych. Jeśli jesteśmy w temacie ziół, po które warto sięgać, to zapraszam Państwa do zapoznania się jeszcze z filmem, w którym opowiadam o walorach zdrowotnych skrzypu polnego, o którym dziś już zresztą wspominałem. Aby obejrzeć ten materiał, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.